Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie witam Państwa w naszym cyklu Z wody w piach. Tym razem chciałbym opowiedzieć o tym, jak w chwili obecnej fundacja działa w okresie pandemii i pewnych obostrzeń z nią związanych. Jak Państwo wiecie, mieliśmy moment taki dość newralgiczny, kiedy nasi pracownicy fundacji i wolontariusze wracali z Iraku. Udało się im wrócić tuż przed zamknięciem granicy Polski. Następnie poddali się sami dwutygodniowej kwarantannie. Okazało się, że wszyscy są zdrowi. I wtedy podjęliśmy decyzję ze względów tutaj na panujące obostrzenia, że będziemy pracowali zdalnie. Więc jeżeli chodzi o pracę w Polsce, to praktycznie do dnia dzisiejszego pracowaliśmy wszyscy ze swoich domów zdalnie, pilnując projektów fundacji i robiąc wszystkie ustalenia. Ze względów oczywistych też odwołaliśmy zbiórki publiczne związane z jeżdżeniem tutaj po całej Polsce i spotkaniami z państwem. Ponieważ działamy w oparciu o naszych przyjaciół tam na miejscu, nawet na moment nie zawiesiliśmy naszej działalności związanej z pomocą bezpośrednią na terenie np. Iraku. Robimy to do chwili obecnej. Oczywiście zmienił się też troszeczkę przez pewien moment profil tej naszej pomocy. Dlatego, że Irak bardzo porządnie i Irak i iracki Kurdystan podeszły do koronawirusa, w związku z czym były tam bardzo drastyczne obostrzenia dotyczące poruszania się pomiędzy miejscowościami. To niestety spowolniło realizację projektów związanych z dobrą pracą, bo trzeba zakupić narzędzia, zakupić wyposażenie, do piekarni zakupić piec i wiele innych potrzebnych sprzętów, więc brak możliwości poruszania się uniemożliwił realizację w tym momencie. Za to spłynęły do nas prośby o pomoc związane z jeszcze pogłębiającym się bezrobociem i z jeszcze trudniejszą sytuacją samych uchodźców. Głównie chodziło o pomoc w dostępie do żywności oraz środków higienicznych. I w naszym zakresie, na ile mogliśmy, realizowaliśmy takie małe projekty. To są, proszę Państwa, bardzo często takie obozy, może to źle zabrzmi, ale zapomniane trochę przez Boga i ludzi, czyli przestały być traktowane już jako obozy dla uchodźców. Ci ludzie dalej nie mogą wrócić do domów i żyją w warunkach absolutnej wegetacji, więc w takich miejscach staramy się pomagać. Dostarczaliśmy, jak wspomniałem, żywność, dostarczaliśmy środki higieniczne, ale teraz wracamy do naszej podstawowej działalności, czyli przewracaniu ludzi do sytuacji, jaką mieli przed atakami terrorystycznymi i wracamy znowu do dobrej pracy. W chwili obecnej z 10 projektów, które przewidywaliśmy, 8 już jest bezpośrednio w trakcie realizacji i są to projekty z bardzo różnych dziedzin. Tak jak wspomniałem, będziemy otwierali piekarnie, będziemy otwierali rzeźnika, będziemy otwierali sklepy spożywcze i sklepy różnego rodzaju przemysłowe, odzieżowe, inną tego typu działalność. Więc takich projektów w chwili obecnej trwa 8 i mamy nadzieję, że niedługo zostaną one ukończone. Oczywiście lista oczekujących jest większa. My cały czas zbieramy informacje, weryfikujemy i pomagamy na tyle, na ile możemy. Zakończyły się już całkowicie, dostaliśmy teraz już zdjęcia ze zbiorów. W zeszłym roku wspominałem Państwu, że ofiarą ISIS padły 2 rodziny, którym zamordowano bliskich. Mężczyźni wyszli na polowanie i obaj zostali zabici. Myśmy się z nimi skontaktowali. Dla jednej z tych rodzin poprosili o pomoc nim w otworzeniu szklarni. Chcieli zająć się hodowlą warzyw i wczoraj dostaliśmy materiały dotyczące zbiorów ogórków. Cała szklarnia ma ponad 500 metrów kwadratowych, działa bardzo dobrze, daje utrzymanie całej rodzinie, są zabezpieczeni finansowo, mają pracę i jako rodzina, pomimo tego, że ISIS starało się poprzez zabicie ojca, czyli głowy rodziny tego również, który zabezpieczał ich byt ekonomiczny, doprowadzić ich na skraj nędzy, to nam udało się tą rodzinę wyprowadzić na prostą, dzięki państwu. Czyli właśnie nie nam udało się, tylko państwu się udało, a my jak zwykle pośredniczyliśmy. Wracamy do pracy w pełnym wymiarze. Wszyscy oczekujemy tutaj w fundacji momentu, kiedy będziemy mogli znowu pojechać, odwiedzić naszych przyjaciół, porozmawiać z nimi, rozwinąć kolejne projekty.
czasu tego nie zmarnowaliśmy, nawet siedząc w domach, pogłębiamy naszą wiedzę i mamy parę świeżych pomysłów dotyczących rozszerzenia naszej działalności. Chcemy pomagać coraz większej ilości ludzi, ale w sposób coraz bardziej też ze względu na to, jakie doświadczenie zdobywamy, na sposób coraz bardziej efektywny, tak? Chcemy doprowadzić, proszę Państwa, do tego, żeby ludzie, którzy zostali dotknięci atakami, mieli możliwość pracy, a owoce tej pracy, żeby nie były im odbierane, tylko żeby działały na rzecz ich rodzin, ich bliskich, a także całej społeczności, w której żyją. No taka jest idea i do tego, proszę Państwa, dążymy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.